Witajcie na moim kanale NutriCompass. Dzisiaj porozmawiamy o balansie w diecie i o budowaniu zdrowych relacji z jedzeniem. To od nas zależy, czy poprzez dietę wpłyniemy pozytywnie na nasz organizm, czy wręcz przeciwnie. Każdemu zdarzy się pofolgować sobie, porządnie się obiadając. Starajmy się nie robić tego zbyt często. Miejmy na uwadze, że jest to chwilowa zachcianka, pojedyncze, porządne zaspokojenie kubków smakowych. Porozmawiajmy o balansie w diecie. Jak wpływa to na nasz organizm? Zacznijmy od cukrów. Cukry typu fruktoza i glukoza. Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii udowodnili, że fruktoza aktywuje układ nagrody w mózgu, co zwiększa uczucie łaknienia. Mózg domaga się większej ilości słodkiego. Po glukozie natomiast, co ciekawe, nie występuje taki efekt. Glukoza w dużej ilości występuje w owocach, jak na przykład czereśnie, figi, jabłka czy banany. Ale także występuje w warzywach, jak papryka, kukurydza czy cebula. Pamiętajmy, że mimo że glukoza jest niezbędnym paliwem biologicznym utrzymującym podstawowe procesy życiowe, jej nadmiar niesie za sobą także negatywne skutki, różnego rodzaju problemy zdrowotne, jak otyłość czy cukrzyca. Najbardziej wrażliwy na niedobór glukozy jest mózg, ponieważ największa ilość glukozy dostarczana jest do mózgu. Dlatego możemy czuć splątanie umysłowe czy problemy z koncentracją, a także utratę energii, czyli osłabienie. Możemy także odczuwać senność, drżenie rąk, a także uczucie głodu. Jak to jest z tym zachwianym balansem węglowodanowym? Czy od zwiększonej ilości węglowodanów możemy przytyć? Niestety tak, bo tyjemy od nadmiaru dostarczonej energii. Jeśli dostarczymy do swojego organizmu więcej niż jesteśmy w stanie spalić, odłożone to będzie w postaci glukozy. Glukoza ta będzie zamieniona w wątrobie na glikogen. Istnieje glikogen mięśniowy i wątrobowy. Glikogen mięśniowy to zapasowy materiał energetyczny. Przy aktywności fizycznej najpierw organizm sięga po glikogen mięśniowy, a dopiero potem po glikogen wątrobowy. Odpowiednia ilość glikogenu w wątrobie zapewnia odpowiednie funkcjonowanie prawidłowe organizmu. Więc podsumowując, jest to bardzo ważne, jak dużo jemy węglowodanów w diecie. Nie możemy jeść ich za dużo, ani też za mało. Tak jak mówiłam, możemy czuć splątanie umysłowe, problemy z koncentracją. Nasz mózg domaga się glukozy. Jednak za duża ilość glukozy będzie powodowała odkładaniem się jej w postaci glikogenu w mięśniach i w wątrobie, co też nie jest dla nas zdrowe, bo będzie powodowało otyłość na przykład albo cukrzycę. Starajmy się w diecie zachować balans węglowodanowy, jeść więcej warzyw i owoców, a mniej cukrów przetworzonych. Chciałabym parę zdań poświęcić na tłuszcze. Zanim zaczniemy mówić o tym, jak wpływa tłuszcz na nasz organizm, jak nadmiar i niedobór tłuszczu wpływa na nasz organizm, chciałabym powiedzieć parę słów o niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych omega-3 i omega-6. Tłuszcze omega-3 są przeciwzapalne, co jest bardzo korzystne dla naszego organizmu.
I źródła tych tłuszczy, tych kwasów tłuszczowych omega-3 możemy znaleźć na przykład w oleju lnianym albo w rybach. Natomiast kwasy tłuszczowe omega-6 są prozapalne, więc powinniśmy jeść ich mniej. Źródłami takich kwasów tłuszczowych omega-6 są na przykład pestki dyni czy słonecznika, jak również awokado. Oczywiście przykładów jest dużo więcej. Zastanówmy się teraz, jak nadmiar i niedobór tłuszczu może mieć konsekwencje dla naszego organizmu. Nadmiar tłuszczu w naszej diecie może wpłynąć negatywnie, zwiększając ryzyko chorób metabolicznych, jak na przykład dna moczowa, osteoporoza czy cukrzyca. Jednak niedobór tłuszczu jest równie niebezpieczny dla naszego organizmu. Tłuszcz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu krwionośnego i nerwowego. Reguluje poziom cholesterolu i pomaga w pracy struktur błon komórkowych. Jest także bardzo ważny dla przyswajalności witamin A, D, E i K. Możemy odczuwać niedobór tłuszczu poprzez nieustanne odczuwanie głodu, czy też suchą skórę. Pomówmy parę zdań teraz na temat białek. Jak ważne są w naszej diecie? Czy w ogóle je potrzebujemy? Białka to jedne z 3 najważniejszych makroskładników. Czy jesteśmy w stanie bez niego się obejść? Niestety nie, bo białko wspiera budowę naszej tkanki mięśniowej. Służy także jako źródło energii. Pomaga regulować gospodarkę metaboliczną w organizmie. Składa się z aminokwasów niezbędnych dla nas do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Białka dzielimy na pełnowartościowe i niepełnowartościowe. Białka pełnowartościowe to takie, które zawierają aminokwasy egzogenne, potrzebne dla naszego organizmu do prawidłowego funkcjonowania. I źródłami takich białek pełnowartościowych jest mięso, ryby, jaja i nabiał. Zatem powinny gościć na naszych stołach, na naszych talerzach codziennie. Jednakże źródłem białek niepełnowartościowych są nasiona rośliny strączkowe, zboża i orzechy. Pomówmy o nadmiarze białka w diecie. Jak wpływa jedzenie większej ilości białka na nasz organizm? Otóż większa ilość białka zwierzęcego w naszej diecie może powodować uszkodzenie nerek. Nerki pracują na najwyższych obrotach. Nasz organizm podczas takiej ciężkiej pracy nerek może pozbywać się wody z organizmu, przez co szczególnie latem możemy stać się odwodnieni, co nie jest korzystne. Z kolei niedobór białka w diecie może powodować bóle mięśni i stawów, osłabić naszą odporność, a także zachwiać równowagę kwasowo-zasadową w naszym organizmie. Podsumowując, widzimy, jak optymalna, zbilansowana dieta jest ważna dla naszego organizmu, bo dzięki temu, dzięki wartościowym składnikom odżywczym, nasz organizm jest w stanie w pełni zdrowo funkcjonować. Właściwe proporcje diety zbilansowanej powinny wyglądać następująco. Z białka energii powinniśmy dostarczać swojemu organizmowi od około 10 do 20%. Z tłuszczów od około 20 do 35%. Z węglowodanów od 45 do 65%. Należy pamiętać o równowadze kwasowo-zasadowej.
Pamiętajmy, że produkty mięsne działają zakwaszająco na nasz organizm, a produkty roślinne zasadotwórczo, co jest bardzo korzystne dla naszego organizmu, więc starajmy się wybierać więcej produktów strączkowych, warzywa i owoce, a mniej mięsa i nabiału. Warzywa powinny gościć na naszym stole, powinny być głównym składnikiem naszych dań. Powinniśmy bawić się kolorami, komponować piękne bukiety warzyw na naszych talerzach. Pamiętajmy, że są bogactwem składników mineralnych, których nasz organizm bardzo się domaga codziennie, żeby poprzez optymalną dietę czuć się dobrze i zdrowo i wyglądać dobrze, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Pamiętajmy o tym, że warzywa to bomba mineralna, ale także witaminowa. Ważne jest, abyśmy zachowali proporcje w naszej diecie. Wiedzieli, że równie ważne są tłuszcze, białka i węglowodany. Te 3 makroskładniki w naszej diecie naprawdę zdziałają cuda, pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, jak je połączyć. Bo balans w naszej diecie naprawdę może zdziałać cuda. I od tego zależy w dużej mierze, jak się będziemy czuli i diametralne znaczenie będzie to miało dla naszego zdrowia. Jeśli podobał Ci się mój filmik, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i napisz w komentarzach, co chciałbyś zobaczyć w następnym filmiku. Cieszę się, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.